Siema, Bartek z tej strony, witam gorąco was serdecznie, witam, kanał Profi Doktor, dzień dobry państwu, cześć. Jak pewnie już się domyślacie, albo i nie po tytule filmu, co tu się stanęło, zaraz się dowiemy, ja wam od razu powiem, słuchajcie, bo nie odpalimy tego ekspresu. Wywiad z klientką, bardzo sympatyczną zresztą, pozdrawiam, jest taki, że ten ekspres stoi w jakimś salonie kosmetycznym, o ile dobrze pamiętam. No i klientki nie było dłuższy czas i wszystko po powrocie było zamarznięte. Cała woda w jakichś butelkach do kwiatków, cuda, wiadomo. No i po odpaleniu ekspresu zaczęło się lać na wszystkie strony i słuchajcie, to jest ku przestrodze. Ekspresy tego typu, bo nowoczesne ekspresy mają takie systemy odparowywania, ale to wyższe modele. Generalnie zasada jest prosta. Nie pozwalajcie ekspresowi zamarznąć, bo woda, jak ogólnie wiadomo, pęcznieje, zamieniając się w lód. No i tu pewnie mamy taki efekt. Nie mogę go uruchomić na starcie, bo nie wiadomo skąd ta woda się leje, żebyśmy nie doprowadzili do jakichś zwarć, więc zaglądamy do tego zmarzluszka. Odpalamy oświetlenie, odpalamy widok na ekspres, no i kręcimy go. Trzeba zajrzeć, co tam się wydarzyło. Klientka, wiem z wywiadu, że odpalała tą maszynę, no ale leje się na wszystkie strony, więc wyłączyła go, jak sądzę, chyba w panice i słusznie, bo słuchajcie, zwarcia nie służą ekspresom, więc bardzo dobra decyzja, przywieźć go do mnie. Klientka, jak sądzę, nie pamiętam, tu siedzi pani klientka, tu kurczę, pani klientka siedzi w ekspresie, a może to salon fryzjerski, słuchajcie, nie pamiętam, nieważne. Rozkręcamy, nie ma tu na co czekać. DeLonghi Magnifica, o ile dobrze pamiętam. Tak jest, podstawowy bardzo ekspres, bardzo fajny, bardzo prosty w obsłudze. Jedziemy z nim, słuchajcie, oddalamy trochę widok, żeby było widać całą maszynę. No i to już standard, 5 wkrętów, lecimy. Lecimy z tematem, obejrzymy sobie, słuchajcie, ważna zasada. W ekspresie, który zamarzł, trzeba po prostu sprawdzić wszystko, a przede wszystkim wszystkie złączki plastikowe. Spotykałem się kiedyś z takimi dyskusjami, czemu to jest plastikowe, te złączki, przecież to pęka, ale słuchajcie, w tym przypadku, jeśli pękła, a na bank pękła jakaś złączka, bo to w DeLonghi już nie pierwszy taki zamarznięty przypadek mam, to właśnie po to ona jest, żeby nie rozerwało grzałki, tylko żeby rozerwało, co? Żeby rozerwało złączkę. Jedziemy z tematem. Boki out. Zbiornik wody mam napełniony, ale to jeszcze nie teraz. No i najpierw słuchajcie co? Inspekcja organoleptyczna. Już wam mówię, gdzie są słabe punkty. Słabe punkty są tu. Czy coś tu widać? Już widać, słuchajcie. Ja już widzę. To zawsze tutaj się rozłazi. Chcę wam to pokazać, więc wypnę ten element. Dostał w twarz. Patrzcie. Patrzcie, jak go rozłożyło. Widzicie? On jest tutaj. Rozdziawił się chłopaczyna. Nie wiem, czy to widać na kamerze. No tu jest idealnie złączone. A tu, jak się przyjrzycie, może jeszcze bliżej. No słabo to widać w kamerze, ale on się rozlasł na pół. Nie będziemy tego naprawiać, nie będziemy tego spinać. To już jest element naruszony przez ząb mrozu. Słuchajcie. Mamy tą ostrość? Mamy. Więc to od razu idzie do wymiany. Na pierwszy ogień. Zresztą możemy to, słuchajcie, sprawdzić. Nie widać. Widać, widzicie? Od razu się leje. No tutaj jest jakby to w bezpiecznym miejscu, bo co? No bo tutaj będzie się lało tylko pod ekspres, więc to jest najbardziej bezpieczny punkt, w którym mogło dojść do tej usterki. Ale idziemy dalej, słuchajcie. Ja tylko, czekajcie, znajdę tą część, bo gdzieś mam te filterki. Mamy to, więc od razu to wymieńmy. Żeby nie było. Tutaj on nie jest, z tego co pamiętam, kierunkowy. No ale przyjrzyjmy się tak na wzór. No niby w tą stronę, chociaż wydaje mi się, że tu nie ma kierunkowości, ale dobra, włóżmy identycznie. Filterek mamy. Stary filterek dla potomnych, słuchajcie. No i co? I na razie ten temat mamy z głowy, tylko że teraz robi się groźniej, tak? Bo tutaj to nam się po prostu lało pod ekspres. Czy coś jesteśmy tutaj w stanie wypatrzyć? Przybliżamy. I lecimy, słuchajcie, po kolei. Najpierw góra.
Właściwie najpierw dół, czekajcie, zmienimy trochę widok. O, mamy to. Dobra, zaczynamy od dołu. Idziemy tędy, idziemy do przepływomierza. Przepływomierz wyciągamy, zajrzyjmy, słuchajcie, do niego. Trzeba po prostu wszystko po kolei, słuchajcie, sprawdzić. Nie ma tutaj przeproś. Oczywiście możemy go odpalić, możemy go sprawdzić, gdzie się leje, ale ja proponuję najpierw organoleptycznie zerknąć, co tu może być. Nie wyrwijcie, tylko tak jak ja właśnie to próbuję zrobić. Nie wyrwijcie czujnika. On jest tutaj tak śmiesznie zapleciony, czy to mądre, czy to głupie, nie wiem. Ale tak jest. O, mamy przepływomierz, przynajmniej tak wylejmy z niego wodę, żeby nie wylać jej na siebie. Tak tutaj oglądając go, nie wiem jak to widać w kamerze, ja go tu oglądam, wygląda na cały, ale wiecie, przepływomierz ma 2 elastyczne wężyki. Przy okazji robimy przegląd, więc no jest już tu trochę żółciutko, nie ma tragedii, słuchajcie, ale jak już mamy to rozebrane, gdzie jest uszczelka? A, turla się, kurczę, właśnie spadła na podłogę. Odkąd te uszczelki nie są czerwone czy też czarne, no to łatwo ich nie zauważyć. Pamiętajcie o tym, mówię o tym za każdym razem, jak grzebię w jakimś przepływomierzu, no bo sam gubię, słuchajcie, i dobrze by było nie gubić. Jeszcze trochę. Wiatraczek. Idziemy po kolei, no. Mróz potrafi narobić szkód, słuchajcie, naprawdę. Kręci się jak wściekły. Więc uszczelka, jeszcze żeby nie było na niej żadnych paproszków, zamykamy dzidę. Lecimy dalej jeszcze, to trzeba przetrzeć, tu też jest żółciutko. Pamiętajcie, żeby tej górnej zwłaszcza kopułki, bo dół możecie umyć nawet pod wodą, ale tu jest czujnik Hala zaszyty w tej wtyczce. No nie moczcie go, nie moczcie go, on teoretycznie jest wodoodporny, ale z naciskiem na teoretycznie, słuchajcie, bo... No bo tak jest i nie inaczej, no co wam mogę powiedzieć. Zamykamy jak słoiczek. No i co? I trzeba to złożyć. Tylko teraz jak zwykle przypominam, wylot jest u góry, widać strzałkę. Wylot idzie do ekspresu, czyli tu. Ok. Teraz ten element zaplatamy tak jak było Los Fabricos. Zaplatamy i wciskamy. I wciskamy. I teraz trzeba jeszcze trafić w te 2 dziurki, które tu są montażowe. Dzidoty. No i można przedmuchać wtyczkę, gdyby była mokra. Nie róbmy zwarć celowych. Mamy przepływomierz sprawdzony. No to od przepływomierza idziemy do pompy. No i tu już idziemy bezpośrednio do grzałki. Czy tu coś widać? Tu wszystko wygląda na ten moment dobrze. Wiecie, to też nie o to chodzi, żeby teraz zdemontować cały ekspres i każdy element sprawdzać, ale chociaż tak organoleptycznie, najczęściej. To, co już widzieliście, czyli ten element na dole, nie widać go teraz, rozerwało. I najczęściej, ponieważ najwięcej wody w całym układzie ekspresu jest w grzałce, najczęściej jest problem w tej złączce. Śladów tutaj nie bardzo widać, ale ten ekspres jest w ogóle, słuchajcie, świeży, spójrzcie. 6 lipca 2020, więc wracamy na pełen podgląd. Żeby tu widać było całość, troszeczkę niżej. No i trzeba go chyba uruchomić. Tu jest cały system ekspresu, mamy tu. Ewentualnie jeszcze tu też trzeba będzie zwrócić uwagę, czy nic tu nie popękało, czy w infuzorze nic się nie dzieje. No ale na razie go odpalmy bez wody. Spowodujmy, aby zaparzacz wrócił do pozycji ustalonej. Bo na ten moment ten ekspres jest wyciągnięty z prądu podczas pracy. Potrzebujemy do tego tackę. Nie inaczej. No i potrzebujemy go włączyć. Czy on jest wypstryknięty z tyłu? Tak jest, odpalamy. Na razie bez wody. On się powinien zaparkować i tak też się, słuchajcie, dzieje. Czy w tym momencie jesteśmy w stanie wyjąć zaparzacz? Jesteśmy, więc obejrzyjmy zaparzacz, to ważne. Zaparzaczowi raczej, o, jest jakaś woda. Zaparzaczowi raczej się tu nic złego stać nie powinno. Sprawdźmy. Jeszcze widzicie, smar fabryczny nawet jest w tym zaparzaczu. No i co? Jedyne co jeszcze mogło dostać, ale tego się dowiemy dopiero po uruchomieniu, wyłączmy z prądu, to ten jakby, no infuzor, po prostu infuzor, ale z niego na razie nie widać, żeby coś kapało, więc żyjmy nadzieją, że on tam ocalał, no bo jeśli nie, to się zrobi, słuchajcie, drogo, bo będzie cały
ten element do wymiany. Zobaczymy. Wycieramy, słuchajcie. Musi tu być sucho, musimy widzieć, co tu się dzieje. Zaparzacz do środka. Nie pasuje? No proszę cię, wejdź. Zaparzacz. Tacka. Nas interesuje tak naprawdę tu, gdzie może być groźnie, czyli tył ekspresu. Podłączamy do prądu. Jeszcze trzeba włożyć wodę. Ok. Procedura startowa. Przestraszył mnie skubaniec. Procedura startowa. Włóżmy przede wszystkim. Tak, tu jeszcze trzeba przetrzeć. Pamiętajcie, jak szukacie wycieków, najlepiej jak macie wszędzie idealnie sucho. No bo wtedy będzie widać, tak? Co tu się odbywa. To sobie wkładamy tak, jakkolwiek. Wkładamy wodę, sprawdźmy, czy ten filterek już tutaj nam nie leci. No bo dobrze by było. No widać, nic nie wypływa. Wygląda na to, że jest ok. No i nas interesuje tak naprawdę tył ekspresu. Na razie. O, włączyłem go zupełnie niechcący. Pilnujemy tutaj tej złączki, słuchajcie, bo to tu się prawdopodobnie będzie lało, jeśli się będzie lało. Jakiś ręcznik papierowy tu, tylko najlepiej suchy. Gdyby miało się lać, żeby ta woda została złapana. Po to zresztą to jest tak skonstruowane, słuchajcie, żeby ta woda nie płynęła na silnik. No i zobaczymy, co on tam myśli. Grzeje. Zobaczymy, czy w ogóle grzeje. O, widzicie? Chyba wszystko jasne. Tu idzie pełne ciśnienie. Wyłączyłem go z prądu, słuchajcie, no i co? Trzeba się tym zająć. Jeszcze leci, zobaczcie, zbudowało się ciśnienie. Jeszcze cały czas tutaj leci. Syczy, nie wiem, czy słyszycie to syczenie, ale słuchajcie, idę poszukać tej złączki, bo gdzieś je miałem. No i co? Trzeba ją wymienić. Ostatnia. No ale wiecie, teraz w dzisiejszych czasach części dosyć łatwo się zamawia, z dnia na dzień przychodzą. No dobra. Mamy to. Wysuwamy wodę. Nie brzęczymy. Coś mi tu brzęczy, czekajcie, bo mi tu będzie brzęczeć od piecyka. Dobra, uspokoiło się. Tu się na pewno poleje. I to sporo może się polać, bo to jest woda z grzałki. No więc tak, tu na szczęście nie widać, żeby się coś lało, więc jest jakiś plus. No co, odpinamy. Uważajcie, tu może być ciśnienie i mogą być skaczące zawleczki. Może być ciśnienie, ta woda może być ciepła, dosyć mocno, no bo grzałka się nagrzała. To jest akurat, słuchajcie, dobry znak. Z pompy, no trudno, żeby woda leciała, ale z grzałki też nie wylatuje. Dobra. To teraz tutaj jeszcze wewnętrzna zawleczka. I słuchajcie, trzeba wszystkie uszczelki po kolei posprawdzać, bo co? No bo mogło je porozrywać, tak? Tu prawdopodobnie rozerwało gdzieś tą złączkę, zaraz się jej przyjrzymy. Wyłączyłem, mam nadzieję, z prądu. Już bym się chyba dowiedział, dotykając tego, że nie wyłączyłem. A, no tu macie prostą sprawę. Tu nawet nie tyle rozwaliło złączkę, co rozerwało uszczelkę, widzicie? O. Ale ponieważ był zamarznięty ten ekspres, to co? To trzeba wymienić całą złączkę. Nie będziemy podejmować tego ryzyka, bo on mógł naprawdę dostać i no nie ma sensu, żeby zaraz do nas wrócił ten ekspres z reklamacją. Wymieniamy komplet. Uszczeleczka nowa, stara, no jak widzieliście sami, nawet mogę wam to pokazać w przybliżeniu. No niewiele z niej zostało, słuchajcie, no niewiele. Dobra, zostańmy tu przy tym przybliżeniu na grzałkę. Uszczeleczka nowa. Złączka. To jest stara, dobrze, że sobie zostawiłem uszczelki. Smaru. Nakładamy. To jest nowa, to jest stara. Ja ją maznę mazakiem, żeby nie pomieszać. Zawsze sobie oznaczajcie, bo te części, zwłaszcza w świeżych ekspresach, no nie wyglądają na zużyte, tak? I jeszcze tak. Tutaj dwie uszczelki typu O-ring. Czarne, czerwone. Pytacie mnie o to często. Nie ma to znaczenia. Mają być do tego ekspresu.
Jakie dwie? Jedna uszczelka. Jedna czy dwie tu wchodzą? Właśnie, dobre pytanie. Nie, no jedna, widać. Smarujemy również ją. Również ją. Wkładamy sobie. Czy to weszło, czy to nie weszło? Jakiś śrubokręt? Czy to weszło? Chyba jest za duża ta uszczelka. O, jeszcze gdzieś tu. Tak, to jest w ogóle jakąś za dużą uszczelkę wziąłem. Tu mam dobrą. Palec jeszcze natłuszczony, więc wkładamy. I zasuwamy tutaj do środka. Zawleczka, no zawleczki raczej, słuchajcie, nie popękają, tu strachu nie ma. Trochę by to było słabe, jakby zawleczki jeszcze metalowe pękały na mrozie. Miałem trochę, słuchajcie, ekspresów. Miałem trochę ekspresów pomrożonych. Czasami te usterki bywają bardzo duże. Pamiętajcie, sprawdźcie sobie zawsze w instrukcji swojego ekspresu, ponieważ dużo nowoczesnych, typu chyba DeLonghi Dynamica, typu Siemens Q6, one mają taką opcję jak odparowywanie. I to warto robić po pierwsze, jeśli na przykład macie ekspres gdzieś na działce, gdzieś gdzie może spaść temperatura poniżej zera. Po drugie, jeśli na przykład na dłużej wyjeżdżacie, warto go odparować, no bo woda w obiegu, we wszystkich tych wężykach jest woda. No ona kwitnie, tak? Wiadomo, no. Jak to w wodzie, budzi się życie. Tyle porady na ten temat. Teraz trzeba włożyć jeszcze tą zawleczkę tutaj. Wsuwamy tą wsówkę, spinkę, zawleczkę. Fachowo to jest zawleczka. Ale nazywajcie to jak chcecie, grunt, żeby przypiąć. Dobra, tu mamy wszystko. No to co? Trzeba tu powycierać, słuchajcie. Znowu. Lecimy dalej, a za chwilę właściwie zróbmy to od razu. Powymieniajmy uszczelki.
teraz co? Testy szczelności. Testy szczelności tego ekspresu robimy, ja robię w dwojaki sposób. Przede wszystkim, jak mamy to wszystko zrobione, no to trzeba go odpalić. Nie ma lepszego testu szczelności, trzeba zrobić, słuchajcie, kawę. Włóżmy sobie tutaj, gdzie tą wajchę położyłem. Włóżmy sobie wajchę. Będziemy go teraz, nie w tą stronę, głąbie. Będziemy teraz oglądać go z każdej strony, woda jest i co ważne, testem szczelności jest odkamienienie tego ekspresu. Odkamieniacz jest inwazyjny, odkamieniacz pokaże wam wszystkie problemy. No dobra, zacznijmy od tej strony. Wszystko wpięte, odpalamy maszynę i obserwujemy, co tu się wydarzy, słuchajcie. Właściwie na ten moment interesuje nas tył. Niech się leje do tacki. Start. Czy on się grzeje? Nie grzeje. O, teraz się grzeje, jakąś filiżankę tu podłożę. Przede wszystkim interesuje nas to miejsce. Filterek już wiecie, że mamy załatwiony. Teraz może trochę głośno być, bo jest trochę powietrza. Słyszę, że już tam się polało. Coś tu paruje. A, coś psika. Psika, widzieliście? Niestety to może być poważny problem, bo skąd to leci? Kurczę. Widzicie, jak się tu zalało? Słabo. Słabo, słuchajcie. Albo źle włożyłem ja chyba nie włożyłem dobrze wężyka. Czekajcie. No nie, tu jest ok. Czyżby jakaś walnięta uszczelka, czy jednak infuzor nam pękł? Jak myślicie? Uwaga. Tu się wyleje dużo wody. Źle to wygląda, słuchajcie. Źle to wygląda. Ja jeszcze tutaj sprawdzę, ale mamy cały infuzor chyba do wymiany, słuchajcie. Zobaczmy. Widać. Pęknięty jest element infuzora. No i ładuję, widzieliście może, pęknięte jest cały tłok infuzora, słuchajcie, i tyle w temacie. Tyle w temacie. No a ponieważ mnie nie ma, a dzisiaj jak nagrywam ten film, jestem, słuchajcie, ostatni dzień, to jeśli mi się uda zdobyć gdzieś tą część, zrobimy część drugą tej naprawy. Jeśli nie, tu wam się wyświetla teraz element gdzieś, który należy wymienić i jego cena. No i co? Pozostaje mi życzyć wam miłego dnia. Przypominam o kawach, ale kawy, słuchajcie, które stoją tutaj za tym nieszczęśnikiem, od 7 marca można zamawiać. Zapraszam. Podsumowując, wymiana infuzora, komplet części, koszt usługi, wszystko wyświetla wam się na ekranie w tej chwili. Takie są koszty, właściwie jak widzieliście, ekspres świeżaczek. Takie są koszty, no niewiedzy tak naprawdę, słuchajcie, bo mało osób o tym pamięta. Nie dawajcie zamarznąć ekspresom. Nie opłaca się, słuchajcie. Pozdrawiam was serdecznie, do miłego, smacznej kawki. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Lajka, suba, jeśli chcecie i do zobaczenia. Cześć!